Witam ponownie na następnym filmie, programie dotyczącym UFO. Witam wszystkich, którzy są zainteresowani UFO. Dzisiaj kilka słów na temat takiej osoby jak Antonio La Rubia. Antonio La Rubia z zawodu był kierowcą autobusu, który mieszkał w Rio de Janeiro. Miał 33 lata, kiedy przydarzyła mu się taka niecodzienna historia. Rano zaraz po wyjściu z domu, przechodząc jak co dzień przez pole, zobaczył taki obiekt koloru ołowiu i kształtem przypominający kapelusz o szerokości co najmniej 70 metrów. Z daleka ten obiekt był ciężki do zidentyfikowania i po nieco bliższych takich oględzinach wydał się podejrzany. Zdenerwowany mężczyzna chciał zawrócić do domu, kiedy z obiektu zaczęło bić jaskrawe niebieskie światło. Nagle zorientował się, że obok niego stoją roboty, których nie zauważył wcześniej. Prawdopodobnie nie było ich tam wcześniej, ale zdezorientowany człowiek mógł się przecież pomylić. Był to rok 1977. Robotyka nie stała wtedy na wysokim poziomie, więc można by co najwyżej przypuszczać, że istoty spotkane przez La Rubię były tylko przebranymi ludźmi, chcącymi zażartować z mężczyzny. Nie pozwalał na to jednak ich wygląd. Zaokrąglone korpusy, zwężające się ku dołowi, przechodziły w pojedynczą nogę, zakończoną jakby taką miniaturką pojazdu stojącego na polu, tak jak widzicie na tym obrazku. Roboty nie poruszały się po ziemi, ale latały nad jej powierzchnią. Ich ciała były pokryte łuską, dość luźną, żeby umożliwić ruch, a głowy zaopatrzone były w długie anteny. Na późniejszych przesłuchaniach La Rubia twierdził, że został zamknięty przez obce istoty w dzwonkowatym słoju o przeźroczystych ścianach i przetransportowany do wnętrza spotka. Zbliżając się do niego, czuł drżenie, jednak nie wiadomo, czy chodziło o jakiś rodzaj energii, który emitował pojazd, czy może był to wynik stresu. Chwilę później statek uniósł się nad ziemią, a porwany znalazł się w sporym, okrągłym pomieszczeniu. No i ściany statku miały kolor aluminium, a niebieskie światło, które La Rubia widział na początku, sączyło się z sufitu. Przerażony mężczyzna widział w pomieszczeniu całe tłumy robotów. Wydawały się wyczekiwać, obserwować. Kiedy największy stres przeszedł, La Rubia zaczął się domagać informacji. Na dźwięk jego głosu wszystkie istoty upadły. Wyglądało na to, że głośne krzyki dezorientują je, mogły więc posłużyć jego obronie. Niestety mężczyzna również nie czuł się najlepiej, ponieważ od momentu wejścia na statek miał problemy z oddychaniem, a nasilające się światło oślepiało go. Z relacji wynika, że za pomocą małej konsoli roboty pokazały mu serię dziwnych obrazów, czy też krótkich filmów. Na kilku był on sam, nagi lub ubrany w sytuacjach codziennych lub badany przez obce istoty. Na innych obrazach La Rubia widział sceny z typowego ziemskiego życia lub zupełnie abstrakcyjne, ciężkie do opisania. Następnie przyszła kolej na pobranie krwi. Jeden z robotów nakierował na pacjenta strzykawkę. Nie był to jednak typowo lekarski przyrząd, ponieważ roboty używały ich do praktycznie codziennej czynności, między innymi do przełączania zdjęć. Strzykawka wypełniła się krwią zaraz po tym, jak ramię mężczyzny mimowolnie się podniosło. Po ukuciu nie został nawet ślad. Obserwacja została zakończona. La Rubia, nie wiedząc nawet jak, przeniósł się na zewnątrz pojazdu i upadł na jezdnię. Wszystkie rzeczy zabrane ze sobą z domu miał przy sobie, nawet te, których nie wziął na pokład statku. Obserwował odlatujący obiekt, który zaraz przypominał mu wyglądem ciemny, gładki balon. Historia jest tak nieprawdopodobna, że właściwie wydaje się nie mieć sensu i być wytworem bardzo niestandardowego, myślącego umysłu. Jej autor, pytany o innych świadków zdarzenia, wymienił znajomego mężczyznę z sąsiedztwa, który niestety jako alkoholik był uznawany za lokalnego mitomana, a więc osobę mało wiarygodną. Jego relacja obserwacji UFO nie pomogła La Rubii.
Przez kilka dni od uprowadzenia porwany czuł się bardzo źle i przeżywał sceny z projekcji. Niektóre w pamięci i snach, inne przydarzyły mu się na jawie. Wciąż widział obrazy ze statku, był poddenerwowany, odczuwał ból i gorąco. Nie był w stanie pracować, więc został skierowany na badania. W szpitalu jego stan został początkowo wzięty za chorobę psychiczną, co później wykluczyła konsultacja z psychologiem pracującym dla jego firmy. Kiedy stwierdzono, że pacjent nie jest chory umysłowo, zaczęto na poważnie analizować jego relacje. No, nie ma nic dziwnego w tym, że nie wierzono mu od początku. Zdarzenia takie jak uprowadzenie przez roboty w bliżej nieokreślonym celu, no, nie zdarzają się zbyt często. Oględziny lekarskie nie wykazały żadnych problemów zdrowotnych u mężczyzny. Będąc pracownikiem firmy przewozowej na co dzień, był on zresztą odpowiedzialny za zdrowie i życie wielu osób, dlatego prawdopodobnie badano go też dość często w przeszłości, zarówno psychologicznie, jak i czysto medycznie. Ewentualne choroby mogące spowodować jakieś halucynacje czy zaburzenia psychiczne powinny być wychwycone już wcześniej, gdyby miało kiedykolwiek coś takiego wystąpić. A jednak brakowało informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Lekarze, nie widząc przyczyn problemu, musieli koniec końców zaakceptować fakt, że mężczyźnie przydarzyło się coś, w co z początku wierzyło bardzo niewielu. Historia jest nietypowa nawet jak na relacje o obserwacji istot pozaziemskich. Pomimo licznych dowodów, wciąż można powiedzieć, że La Rubia wmówił sobie wszystko i uwierzył w to tak mocno, że jego organizm reagował w niespodziewany sposób. Z drugiej strony na miejscu był też inny świadek. Nie wykryto również powodu, dla którego główny bohater zdarzenia miałby widzieć lub odczuć cokolwiek, co miało miejsce. Przypadek powinien być badany aż do momentu wyjaśnienia całej sprawy. O ile historia jest prawdziwa, może się przecież powtórzyć. Nie wiemy, w jakim celu dziwne istoty przeprowadziły badania. Te konkretne wydawały się być słabe, może nawet bezbronne, gdyby porwany zaczął stawiać wyraźny opór, a jednak ich działanie na dłuższą metę było szkodliwe. Roboty powinny wiedzieć o ich skutkach. Badany człowiek mógł zostać skrzywdzony, chociaż większość historii obcych dotyczy stworzeń pokojowo nastawionych. Nie należy ufać, że zawsze jesteśmy bezpieczni, bo badania nie mogą być jednostronne. Skoro obcy potrafią nakłonić nas do uległej postawy, można spodziewać się, że ma to jakiś cel. Jeżeli sami nie zawsze wykazują chęć współpracy, a tylko poznania nas, powinniśmy mieć przynajmniej możliwość dowiedzenia się dlaczego. Inaczej kontakty pokojowe, które część z ras najwyraźniej próbuje nawiązać, mogą zostać uznane za ataki, a jeżeli my, słabo rozwinięty gatunek, zaczniemy się bronić, skutki tego, szczerze mówiąc, mogą być tragiczne. Ciekaw jestem Waszych komentarzy, co na ten temat myślicie, co sądzicie. Zostawcie ślad w komentarzach. Tutaj macie z boku ten kostium taki, w którym rzekomo te postacie się pokazały. Czekam na Wasze komentarze, Wasze zdanie na ten temat.